Dzień dobry. Tym razem nie z lotniska, a z dworca kolejowego. Zapraszam Was na kolejną podróż. Przywitałem się z Wami z dworca kolejowego. Już jestem za granicą, bo w Cieszynie, czeskim Cieszynie, i stąd będziemy udawać się do Pragi. Dawno nie jechałem pociągiem, a tym razem mam przyjemność jechać pociągiem czeskimi kolejami. Chcecie tour po pociągu, jak czeskie koleje wyglądają? Namówiliście mnie. No to chodźmy. Tak. Takie rozwiązanie. Zabawki. Fajnie pomalowane. No chyba nie widziałem czegoś takiego jeszcze w pociągu. Biznes klasa. Moi drodzy, biznes klasa. Elegancko. O! RegioJet. Prawie jak EasyJet. A ci stewardzi, no ci co po pociągu chodzą, to mają outfit taki przypominający linie lotnicze Wizz Air. Kawę sobie zamówiłem, bo tutaj nie ma wagonu restauracyjnego, tylko stewardzi, kelnerzy chodzą i pytają, czy masz jakieś życzenie, czy kawę, czy herbatę, a może coś do jedzenia. No i zamówiłem sobie kawę. Wiecie, kawa, zatyczka, wiecie jak to jest, nie? No i ledwo zacząłem podróż. Panie Mietku, chcesz pan jechać ufifrany do Pragi? Czyś pan zwariował? A może jakąś pralkę też tu mają? Idę zapytać. Panie! Mieliście okazję widzieć kelnerów, którzy obsługują w tymże pociągu. Nie ma wagonu restauracyjnego, zatem pani serwuje. O, w ten sposób. Miał być ciemny, jest jasny. Sernik to sernik. Smacznego Wam życzę. I jest widelczyk. Jest widelczyk, normalny taki z nierdzewki. Jest talerzyk. To żadne tam papier czy coś. Nie. Jak w restauracji. O. Dobre. Trochę cen, jeżeli chodzi o ten pociąg. Wodę jest bezcenna, czyli jest za darmo. Kawę, herbatę macie w cenie biletu, również za darmo. No i teraz Wam pokażę menu, co tu możecie zjeść i za ile. Sushi za 90, nawet w euro podane ceny. Jakąś sałatkę, jakieś serki.
napoje, jakieś orzeszki, browarek czeski, całkiem przystępne ceny. No i jesteśmy w Pradze. Podróż z czeskiego Cieszyna do Pragi. Planowo 4 godziny 6 minut. No i co? Idziemy coś fajnego zobaczyć. Wieszak na pranie? Na ubrania? Rurką chciał mnie zaatakować. Trzeba uważać. Trzeba uważać. Jak myślicie, zapierdzieli gdzieś sufit, czy nie? On to ma obliczone 2,5 metra. Da radę. Bilet kosztował w dwie strony 230 zł. Taka jeszcze ciekawostka, z czeskiego Cieszyna jeździ codziennie ponad 20 pociągów do Pragi. Ja byłem w szoku, musiałem to aż sprawdzić. Słuchajcie, w zasadzie co godzinę jedzie pociąg, a czasami w ciągu dnia jakoś one się zakładają, że co 15, co pół godziny różne linie, czy operatorzy, może tak, różni operatorzy obsługują właśnie te linie do Pragi. Jeszcze dla tych, którzy nie są z okolic Śląska, to taka ciekawostka, bo mówiłem, że z czeskiego Cieszyna, to jak to jest i polski, i czeski? No tak. Kiedyś Wam może zrobię taki film, jak to w tych naszych rejonach tutaj wygląda, ale właśnie Cieszyn jest i polski, i czeski, a dzieli go rzeka Olza. Podróż do stolicy Czech z małżonką. Ja się pytam, kto za to zapłaci? Jaka jest odpowiedź? Ty? Też tak macie? Idę do tej kasy, no bo co zrobię? Tanio w tym hotelu nie będzie. Ale wygląda pięknie. Wiecie, że w Czechach na legalu takie rzeczy. Nie lubię takich obrazków nagrywać. No ale jeżeli się zdarzają, to wiecie, że u mnie pokażę Wam to, w większości to co ładne, ale jeżeli coś jest przykre, no to jest przykre. No takiego muzeum to ja jeszcze nie widziałem. Chcecie, żebym tam wszedł? YouTube mi tego pewnie nie pozwoli puścić. O, nawet pan kelner się trafił nam. Zobaczymy za momencik, jakie ceny menu. No pięknie. Praga robi robotę. Obiecałem Wam ceny menu. W koronach podane. Idziemy tutaj na taki fajny zegar. Mam już hotel. Co tu mamy? Jesteśmy na Starówce. Kilka... O, to takie... Zobaczcie. Łóżko, parkiet. O, takie starodawne. Ja Was witam już welcome beerem. Tak bym to nazwał. Tu co mamy?
O i w tamtą stronę się idzie na most Karola. Już Wam pokazuję widoczki. I nawet w tym hotelu mamy kuchnię tajską z takimi cenami. No kto wie, może skosztujemy w Pradze tajskiej kuchni. No to co? Idziemy coś zwiedzić. Bilety na komunikację miejską możecie kupić w takiej maszynce. Gotówka albo karta. Revolut przechodzi. Można też kupić w takich nowych tramwajach, zaraz Wam pokażę. Są tam też maszynki, ale nie udało mi się w tym tramwaju kupić. To znaczy można. No, taką otrzymałem informację, no ale jak próbowałem tam, wiecie, wybrać ten bilet i przyłożyć kartę, to pisało, że nie przyjmuje. W takich nowych tramwajach. O, już Wam pokażę. Coś czeskiego, coś praskiego. Swiczkowa. To jest knedlik, ta bułeczka to jest knedlik. No i tam jest podobno jakieś mięso w tym sosie. W tej restauracji, w której przed chwilą byłem, małe piwo 40 koron. A danie, które mieliście okazję widzieć, ten knedlik z mięsem i w sosie, 240 euro. Petrin to taka zielona górka, jak spojrzycie z mostu Karola czy z Hradu. Taka zielona górka z jakąś tam wieżyczką, anteną telewizyjną. Nie, to nie jest antena telewizyjna. Jakaś taka wieżyczka, za chwilę ją pokażę. Jak się tutaj dostać? Można pieszo na tą górkę, spacerkiem. Albo jeżeli kupujecie na tramwaj bilet godzinny, półgodzinny, przepraszam, czy też całodniowy, inaczej dobowy, on się tak nazywa, no to wyjeżdżacie tutaj również w cenie. Kolejka podobna do kolejki na Gubałówkę, taka gdzie jest mijanka wagoników w połowie górki. O tej wieżyczce mówiłem. Jak widać, można wyjść na nią, na samą górę, pewnie za opłatą. Wszędzie w toaletach jest opłata. Bez względu na to, gdzie idziecie, wszędzie trzeba płacić 20 koron. Jedynie gdzie to w restauracjach nie kasują, aczkolwiek wyjątkiem jest McDonald's. Bo w McDonaldzie również trzeba płacić 20 koron. Droga krzyżowa na Petrinie w Pradze, gdzie Praga jest, Czechy ogólnie, dość zlaicyzowana. Przypomina nam to o tym, że Europa, nie wiem czy jest, ale na pewno była chrześcijańska. Nawet takie Czechy. Moim zdaniem absolutne must to be w Pradze. Most Karola, Hrad i Petrin. To jest takie top 3 na wypad weekendowy, czy też dwudniowy. Oczywiście można, jak poczujecie, wiecie, atmosferę Pragi, wszystkiego, wiecie o co chodzi, możecie zostać dłużej. Ale jeżeli takie jest zwiedzanie, takie, wiecie, no to można przepłynąć Wełtawą do zoo. Można. Też już kiedyś to robię. Można pójść na fontanny takie strzelające i grające w rytm muzyki. Atrakcji jest wiele, ale takie zabytki tutaj na Starym Mieście
No to taki top 3 Wam proponuję. To są Czechy, mapa Czech. Hej chłopaki, nie jest Wam wstyd sikać w takim miejscu? Byście się wstydzili, no. Okropnie. Gdzie się znajduje najwęższa droga na świecie? No, w Pradze. Coś tu się dwóch nie zmieści, żeby się minąć. Dlatego jest sygnalizacja świetlna. O, pani ładnie czeka, bo ma czerwone, a myśmy mieli zielone. Prawda? Prawda. Czerwone były. Rejs po Wełtawie z muzyką na żywo. Restauracja. Czemu nie? You got a smile that makes the sun rise.